Cześć, jestem Weronika, jestem lektorką języka polskiego i w tych oto przepięknych okolicznościach jest ze mną Adrian. Cześć wszystkim. Powiedz, kim jesteś. Bardzo miło Was widzieć w tych deszczowych okolicznościach. Mam na imię Adrian, jestem studentem polonistyki i lektorem języka polskiego, również jak Weronika. Dokładnie. No i co, dzisiaj celem naszego filmika jest tak, żeby poćwiczyć końcówki łem, łam, łeś, łaś. Dlatego będę Cię pytać o Twoje różne doświadczenie z przeszłości. Mam nadzieję, podzielisz się z nami ciekawymi historiami. Bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania. Może zacznijmy od tego tematu. Słyszałam, że byłeś na Poland Rock festiwalu w tym roku. To powiedz, jak się bawiłeś. Tak, byłem w tym roku na festiwalu Poland Rock. Był to 29. festiwal. A jak to wyglądało? Może opowiem, jak wyglądał mój dzień Dokładnie. na festiwalu. Codziennie rano wstawałem około godziny 9, 10. Starałem się bardzo wstać jak najwcześniej mogłem, aby móc bardziej cieszyć się dniem. Potem oczywiście jadłem śniadanie, brałem prysznic w warunkach polowych. Nie było to najłatwiejsze zadanie. Potem cały dzień spędzałem na oglądaniu przeróżnych wywiadów i słuchaniu muzyki. Słuchałem bardzo dużo muzyki na koncertach, a wieczorem oczywiście szedłem na wodę gazowaną. Rozumiem. Właśnie takie, myślę, że dziewczynki jak ja, czyli księżniczki, chciałyby zapytać, właśnie jak w tych warunkach brałeś prysznic, czy tego typu sprawy, jak wyglądają na festiwalu? Jak brałem prysznic? Bardzo dobre pytanie. Nie było to najłatwiejsze zadanie. Jest kilka opcji. Brałem prysznic w publicznych prysznicach, które znajdowały się na terenie festiwalu, lub brałem prysznic w kamperze, który miałem do dyspozycji. Aha, czy nie mieszkałeś w kamperze? Mieszkasz pod namiotem? Czy... Mieszkałem w kamperze, nie mieszkałem pod namiotem. Czy Ty mieszkałaś kiedyś pod namiotem? Niestety nie. Nigdy nie mieszkałaś? Nigdy nie mieszkałam pod namiotem. Nie mam. No właśnie powiedziałam, że jestem księżniczką. Mieszkałam w hostelu, najwyżej. Tak. Ja mieszkałem w kamperze. Można porównać to do dobrego hostelu. Jest tam łazienka, jest tam prysznic. Jadłem tam śniadanie, miałem tam kuchnię, miałem wszystko, czego było mi trzeba. Super. No i powiedziałeś, że słuchałeś wywiadów różnych. Myślę, że osoby, które nie wiedzą, czym jest Poland Rock i słyszą festiwal, to wyobrażają sobie, że tam są koncerty, no i że bawisz się, tańczysz, ale co z tymi wywiadami? O co chodzi? Jest głównie to festiwal, na którym słucha się muzyki, a dużo osób uważa, że jest to tylko dodatek do całego festiwalu. Pojechałem tam głównie dla ludzi, aby ich poznać, ponieważ całe towarzystwo, które tam się znajduje, to są bardzo dobrzy ludzie, bardzo mili i bardzo serdeczni. Poszedłem na kilka wywiadów. Są tam wywiady przeprowadzane właśnie z osobami, które śpiewały na scenie, ale również byłem na kilku wywiadach z aktorami, z osobami publicznymi, z piosenkarzami, tak, z różnej maści profesjami. Super, brzmi wspaniale. Słyszałam, że tam też są takie aktywności, jak że można uprawiać sport, nie wiem, jogę, medytować. Czy robiłeś coś z tych aktywności? Są takie aktywności. Niestety ja nie uprawiałem jogi. Nie miałem okazji zawitać na jodze. Joga odbywała się bardzo wcześnie rano.
Ja nie byłem na siłach, aby wstać tak wcześnie rano i pójść na jogę. Tak, ale brałem udział w Paradzie Równości, która również odbywała się w ramach festiwalu. Brałem udział w różnych aktywnościach, były tam różne stragany z różnej maści. Były stragany religijne, polityczne, również dla stragan anonimowych alkoholików. Bardzo dużo aktywności. No i rozumiem, że nie byłeś po raz pierwszy w tym roku na tym festiwalu. Tak, byłem na tym festiwalu po raz pierwszy. Wow. Tak, był to 29. festiwal, 29 rok, pomijając rok pandemiczny, 2020. Ale był to mój pierwszy raz, tak, byłem tam po raz pierwszy i miałem niskie oczekiwania, powiedzmy, ale jednak przerosło to moje oczekiwania, naprawdę. Byłem niesamowicie zadowolony z wszystkiego, co mnie tam spotkało. Świetnie. Myślę, że brzmi bardzo zachęcająco, więc jak ktoś ogląda nas i nie jest w Polsce i myśli, co by takiego w Polsce zrobić następnym latem, takiego... Poland Rock Festival. Dokładnie, w świecie. Dobra, co to na to, żeby przejść może do tematu studiów? Studia. Bo w tym myślę, że też masz dużo do powiedzenia. Jako przyszły student 2 kierunków w tym samym czasie. Dobra, ale rozmawiamy o przeszłości, więc może powiedz, co robiłeś w tym roku akademickim, jak wyglądał taki twój dzień studencki, przykładowy? Myślę, że muszę Ci powiedzieć, że bardzo dużo się uczyłem. Tak. Myślałam, że powiesz, że prawie niczym się nie różniło od tego na festiwalu. Ale okej, no. Bardzo dużo studiowałem, bardzo dużo się uczyłem. Poświęciłem na te studia bardzo dużo czasu. To mówisz o polonistyce. Mówię o polonistyce, tak. Jestem studentem polonistyki. Udało mi się zdać. Zdałem ten rok bez żadnych egzaminów poprawkowych. To jest który rok? A to był pierwszy rok. No to Jestem gratuluję. bardzo młodą osobą. Brodą. Dobra, a dlaczego wybrałeś ten kierunek? Co Cię skłoniło do takiej decyzji? To jest naprawdę bardzo dobre pytanie, co skłoniło mnie do podjęcia tego wyzwania, studiowania polonistyki. Uważam, że nie jest to łatwy kierunek, jest to kierunek bardzo teoretyczny. Powiedzmy tak, kiedy byłem młodszy i kiedy uczyłem się w liceum, idąc do liceum, jeszcze przed tym, kiedy byłem w gimnazjum, kiedy chodziłem do gimnazjum, bardzo lubiłem język polski. Zawsze interesowałem się językiem polskim, zawsze interesowałem się innymi językami. W liceum niestety moja pasja do języka polskiego podupadła. Przestałem lubić polski tak bardzo, jak lubiłem go do tej pory. I po skończeniu liceum, kiedy skończyłem liceum, potrzebowałem wielu lat, aby na nowo wzbudzić w sobie pasję do języka polskiego. Tak więc, kiedy skończyłem liceum, potrzebowałem 4 lat, aby podjąć tę decyzję, aby pójść na studia polonistyczne i przekonać się do tego jeszcze raz i na nowo pokochać język polski. Super. Udało się, pokochałem. Studia zmieniły całkowicie moją perspektywę na język polski, na literaturę, na gramatykę i pokazały mi, że jednak język polski może być ciekawy. I zaraz uczysz też polskiego, tak jak tutaj my wszyscy, więc chciałam Cię zapytać, w tym lesie, zebranie nauczycielskie, co robiłeś czy pamiętasz w ogóle, co robiłeś przed pierwszą lekcją polskiego?
Pamiętam swoją pierwszą lekcję języka polskiego. Była to lekcja z czystej pasji. A była to lekcja zaplanowana dla mojego znajomego. Mój znajomy poprosił mnie: Adrian, czy mógłbyś nauczyć mnie języka polskiego? Powiedziałem: postaram się. Nie jestem nauczycielem, nie potrafię uczyć języka polskiego, ale będę się starać. I tak wyglądała moja pierwsza lekcja. Była to lekcja testowa. Potem wdrożyłem się w ten temat nauczania języka polskiego jako języka obcego. Kupiłem bardzo dużo książek, zainwestowałem w to dużo czasu i dużo pieniędzy. Opłaciło się to jak najbardziej. Potem skończyłem kurs na nauczanie języka hiszpańskiego w Hiszpanii, co bardzo pomogło mi w nauczaniu języka polskiego. Tak, bardzo przygotowało mnie to w takiej merytorycznej części nauczania. Tak. No tak, myślę, że jeżeli uczysz jakiegoś innego języka i potem zaczynasz na przykład uczyć polskiego, to wtedy jest łatwiej, zdecydowanie. Zdecydowanie. Może opowiesz mi trochę o Twojej przygodzie. Jak wyglądała Twoja pierwsza lekcja języka polskiego? Kiedy zainteresowałaś się językiem polskim? Myślę, że mam bardzo podobną do Ciebie historię, bo ogólnie ja uczę od bardzo dawna. Pierwszy raz pracowałam w zawodzie nauczycielki w 2008 roku. Tak, to naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Byłaś bardzo młoda. Tak, miałam dosłownie 17 lat, 17 albo 18, tak żeby nie skłamać. Byłam po pierwszym roku studiów i pracowałam na obozie z dziećmi. To był taki obóz angielski. W sensie tam nie były takie lekcje, że uczysz, tam nie wiem, present simple, od czasu teraźniejszego i tak dalej. Bardziej byłam taką wychowawcą, można powiedzieć. Ale też były takie zabawy w języku angielskim. Staraliśmy się mówić w języku angielskim, więc to była moja pierwsza praca w tym zawodzie. Potem, jako że jestem po arabistyce, uczyłam przez rok języka arabskiego, tylko że też prowadziłam wyłącznie konwersacje dla grup, bo pracowałam przy ambasadzie, w której uczyli nativi i prowadzili lekcje, takie prawdziwe lekcje, a ja miałam tylko dla bardzo początkujących, którzy jeszcze się boją od razu w ten wir jakby ruszyć. Konwersacje z native'ami, to takie prostsze konwersacje prowadziłam. A polskiego, zapytałaś o polskie, tak się rozpędziłam. W 17 roku miałam, czy 6 lat temu, pierwszą lekcję języka polskiego i też tak jak u Ciebie, poprosił mnie znajomy. Miałam znajomego z Syrii. Powiedział właśnie coś takiego, że czy możesz mnie nauczyć? I tak pomyślałam, że w sumie mam już doświadczenie, bo uczyłam też rosyjskiego, angielskiego, arabskiego. I tak sobie powiedziałam, polski znam, ale powiedziałam oczywiście tej osobie. Więc coś tam się rwało, bo właśnie przestało padać, więc może to jest dobry znak. A teraz coś tam lata, Tak, ale poradzimy sobie ze wszystkim. Zmieniłaś temat. No ale myślę, że nawet jeżeli nie utożsamiasz się ze słowem poliglota, mogę Cię zapytać, jakiego języka ostatnio się uczyłeś? Bardzo dobre pytanie, ponieważ zabrałem ze sobą książkę do języka, którego się aktualnie uczę i zacząłem uczyć się tego języka dosłownie tydzień temu. Wow. Dla mnie to jest niespodzianka, więc to nie jest żadne przygotowane. Nie. Jest to język chiński, mandaryński. Wow. Tak, zakochałem się trochę. Zakochałem, to nie jest dobre słowo. Zauroczyłem się w języku chińskim. Dobra, to powiedz może takie ostatnia Twoja, nie wiem, czy masz lekcję, czy taka, nazwijmy to, sesja językowa, czy Twoja przygoda z językiem chińskim? Co robiłeś? Myślę, że dla osób, które samodzielnie uczą się języka, będzie to też ciekawe, jak wygląda. Nie wiem, czy czytałeś coś, słuchałeś czegoś, co robiłeś? Najpierw kupiłem książkę. Kupiłem tę książkę. Zawsze staram się kupować jedną książkę i nie kupować 20.
Kiedyś tak robiłem. Kupowałem 20-30 książek do nauki języka, którego się wtedy uczyłem i czułem się bardzo przytłoczony tym wszystkim i ilością materiału. Dlatego teraz staram się używać jednej książki. Jest to książka Asimil. Na pewno dużo z Was zna tę serię. Staram się czytać. Dużo czytałem przez ten tydzień, dużo słuchałem. Powtarzałem wszystkie zwroty, których się nauczyłem. Rozmawiałem z Chińczykami w sobotę. Rozmawiałem na spotkaniu, na którym Ty byłaś, na którym ja byłem. I tam spotkałem kilku Chińczyków. Jeden z tych Chińczyków, Dawid, pozdrawiam, jest moim uczniem. Chyba zaskoczyłem go tym, że zacząłem uczyć się języka chińskiego. On się tego nie spodziewał. Dobra, to bardzo Ci dziękuję za Twoje historie, bardzo inspirujące. To ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Było bardzo miło. I myślę, że na dzisiaj to tyle. Jak zwykle życzymy wyłącznie zdanych egzaminów z bardzo wysokim wynikiem. I co? Ściskamy i do zobaczenia w Ściskamy następnych mocno. filmikach. Wysyłamy buziaki. I powodzenia, trzymamy kciuki.